Witam serdecznie. Dzisiaj parę słów na temat dosyć nawet takiej nie starej historii, bo dotyczącej UFO, które znaleziono na dnie Bałtyku. Więc zanim do tego tematu dojdziemy, wszystkich wielbicieli tych tematów zachęcam do zalajkowania, przede wszystkim skomentowania, co o tym myślicie, co na ten temat sądzicie, a także ci, którzy pojawili się tutaj pierwszy raz. Niech subskrybują, bo ten podcast naprawdę ma dużo ciekawych informacji i na pewno Wam się spodoba. No i oczywiście udostępniajcie ten filmik znajomym, jeżeli kogoś takiego spotkacie. W związku z tym samo temat UFO znaleziony na dnie Bałtyku to taka dosyć, można by powiedzieć, współczesna historia, o której niewiele wiemy, bo samo odkrycie miało miejsce w 2011 roku, gdy pewna grupa naukowców przeszukująca Zatokę Botnicką zlokalizowała ciekawą rzecz na dnie pomiędzy Szwecją a Finlandią. No i zgodnie z posiadanymi wówczas informacjami, dokładnie w tym miejscu miał przed 100 laty zatonąć pewien okręt. W ogóle badacze, przeszukując to, nie spodziewali się tak jakby czegoś nadzwyczajnego. I poza cennym znaleziskiem w postaci niezwykle starego szampana w ilości co najmniej kilku skrzynek, które oczywiście na tym dnie gdzieś tam sobie spoczęły. Same badania były przeprowadzane z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu w postaci takiego podwodnego radaru i co ciekawe, skanowanie dna tego Zatoki Botnickiej wywołało niemałe zaskoczenie. Zamiast wraku starego okrętu w pewnym momencie na monitorze zaobserwowano taką dziwną plamę, której kształty były dosyć rozległe. Została wykonana praktycznie cała seria zdjęć odnalezionego obiektu, a następnie poddano to wszystko takiej dosyć dogłębnej analizie. Analiza wykazała, że na 87 metrach głębokości znajduje się obiekt nieznanego pochodzenia, którego średnica wynosi około 60 metrów. Ktoś, kto ten pojazd widział, to na pewno jego kształt przewodził na myśli jakieś Gwiezdne Wojny, albo można by powiedzieć legendarny Millennium Falcon. Pochodząca w ogóle ze Szwecji ta grupa badaczy przedsięwzięła takie postanowienie o rozwikłaniu tej zagadki, tego niezwykłego podwodnego znaleziska. I żeby było ciekawiej, te badania rozpoczęto w 2012 roku. Przeprowadzano je na dnie Morza Bałtyckiego i prowadziła to 11-osobowa ekipa. I wokół tej niezwykłej rzeczy odnaleźli oni liczne szczeliny i pęknięcia w obrębie morskiego dna, które ich zdaniem mogły powić się na skutek upadku. No i tuż obok zidentyfikowane zostały też równocześnie ślady świadczące o takim jakby hamowaniu, co udowadnia, że znalezisko w ogóle musiało poruszać się po dnie morskim, zanim osiadło w miejscu, w którym zostało znalezione. Kolejnym w ogóle nietypowym stwierdzeniem było, iż ściany obiektu są wyjątkowo wręcz nienaturalnie gładkie oraz proste, jak również można też zauważyć taki twór przypominający schody, które prowadzą na taki górny poziom. Kolejną w ogóle rewelacją stało się też odnalezienie wejścia do wnętrza, które posiada idealnie symetryczny kształt takiego owalu. Za nietypowe w ogóle też uznano, że w niewielkiej odległości od tego obiektu całkowicie niemożliwe staje się korzystanie z telefonów satelitarnych, jak i niemożliwe jest nagrywanie w ogóle czegokolwiek przy pomocy kamer. I wszystkie te urządzenia w tej odległości, w tym obrębie przestają w ogóle funkcjonować i wznawiają swoje działanie, gdy nurkowie oddalają się na odległość około 200 metrów. Zdaniem w ogóle jednego z tych nurków, Petera Lindberga, obiekt znaleziony przypadkowo na dnie Morza Bałtyckiego, jego zdaniem mogło być to właśnie UFO, czyli jakiś taki niezidentyfikowany obiekt latający. Nurkowie, którzy badali te morskie dno w ciągu 20 lat swojej pracy, nie spotkali się tak naprawdę
z takim znaleziskiem. Osoby w ogóle, które widziały to bałtyckie UFO na własne oczy, twierdzą, że jego długość jest porównywalna mniej więcej do wymiarów samolotu pasażerskiego. Co ciekawe, bardzo intrygujący jest też ten ślad tego hamowania, czyli właśnie można by się zastanawiać, do jakiej to katastrofy mogłoby dojść, że ten obiekt bezwładnie poruszał się w ogóle po tym dnie. No, oczywiście naukowcy kontynuowali badania, bo mnożyła się seria różnych pytań. Zostały one w ogóle, te badania, odesłane do Instytutu Badawczego zlokalizowanego w Izraelu. No i informacja zwrotna była niemałym zaskoczeniem dla tych uczonych. Okazało się bowiem, że pobrane próbki są spalonym materiałem pochodzenia organicznego, którego wiek oszacowano na mniej więcej od 15 000 lat do 140 000 lat wstecz. Badacze wykluczyli, że mogła to być substancja, która pojawiła się na skutek spalenia po wybuchu wulkanu, gdyż ten ostatni przypadek aktywności sejsmicznej w rejonie Morza Bałtyckiego miał miejsce praktycznie ponad 150 milionów lat temu. Oczywiście wiemy, że tysiące lat temu doszło w tej lokalizacji do spłonięcia jakiejś organicznej materii. No, pytanie, czy mógł to być statek przybyszy z jakiejś pozaziemskiej cywilizacji? No, na to pytanie myślę, że jest dosyć trudno odpowiedzieć. W ogóle naukowcy twierdzą, że na terenie Szwecji możliwe jest odnalezienie materiału równie starego, ale nigdy takiego, który wcześniej uległ spaleniu. Tak więc to jest też taka, można by powiedzieć, dodatkowa zagadka. Każdy oczywiście, wydaje mi się, że słyszał o śladach zboża, o tych kręgach zbożowych, które dosyć silnie wpływają na wyobraźnię zwolenników, czy też miłośników pewnych zjawisk paranormalnych. W przypadku w ogóle tajemniczego obiektu niezłomni poszukiwacze skarbów odnaleźli zadziwiający krąg, który też był zlokalizowany na dnie morza i jeszcze w tym samym 2012 roku miała miejsce kolejna ekspedycja nurków do tego tajemniczego obiektu. Wyprawa w ogóle pozwoliła na ostateczne określenie kształtu. Zmierzono, że wydaje się na około 3 metry ponad dno. Gdy patrzy się na niego z boku, to w ogóle ma taki kształt grzyba. Oprócz tego znajduje się na tym obiekcie takie dosyć podłużne rowki, które są jakby elementem, można by powiedzieć, szlifowania. No i góra obiektu pokryta jest jakąś taką warstwą kamieni, a po jednej ze stron widoczna jest taka okrągła i dosyć głęboka dziura. Początkowo oczywiście nurkowie starali się wyjaśnić, co właściwie badają. Ich teorie krążyły wokół takiego wygasłego wulkanu, o którego istnieniu nie wiedzieliśmy. Inna w ogóle teoria zakładała, że tysiące lat temu na Ziemię spadł w ogóle meteor i doszło do jego spalenia w atmosferze. Jednak w ogóle kolejne prace sprawiły, że rosło ich zaskoczenie i przeświadczenie, że mają w ogóle do czynienia z czymś, co z pewnością jest tworem nienaturalnym, można by powiedzieć. Jeden z tych nurków, on się nazywał Dennis Ellsberg, stwierdził, że jego zdaniem ten obiekt w ogóle sprawia takie wrażenie skonstruowanego na sztucznie, albo takiego sztucznie stworzonego pojazdu. Dodał, że na dnie morza w ogóle widoczne są ślady, które potwierdzają, że doszło do jego przesuwania, przemieszczania się na terenie jakiegoś tam odcinka. Wiele osób w ogóle tak naprawdę do dziś zastanawia się, jak można wytłumaczyć to tajemnicze znalezisko na dnie Morza Bałtyckiego, a w ogóle pytanie o jego pochodzenie zadają sobie i laicy, i jacyś pasjonaci, czy też w ogóle wielu uczonych sobie zadaje to pytanie. Anders Autelus to taki były oficer szwedzkiej marynarki wojennej. On uważa, że ten w ogóle nietypowy, wielki przedmiot ma jakiś swój rodowód gdzieś tam w czasach II wojny światowej. Niemcy mieli go w ogóle stosować w celu zakłócania sygnałów brytyjskich oraz radzieckich łodzi podwodnych, które prowadziły działania w obrębie tej właśnie Zatoki Botnickiej. Oczywiście ta teoria pozwala rozwiązać tą kwestię zakłóceń, jednak szczerze mówiąc ona troszeczkę kłóci się z szacowanym wiekiem obiektu. Z kolei przykładowo Volker
Brückert, to taki profesor z Uniwersytetu Sztokholmskiego, uznał, że z pewnością nie jest to UFO. Jego zdaniem jest to naturalna forma skalna. Tak przynajmniej twierdził. W ogóle on przypomina też, ten uczony, że Morze Bałtyckie pojawiło się jako skutek działania topniejącego lodowca i to właśnie on mógł doprowadzić do przetransportowania w te lokalizacje różnego rodzaju kamieni. Tak naprawdę ten naukowiec nie potrafił jedynie wyjaśnić zakłóceń, jakie pojawiają się w okolicy tego obiektu. Z pewnością ten twór w ogóle na dnie Morza Bałtyckiego pobudził ciekawość wielu naukowców. Nurkowie, którzy dokonali odkrycia, nie ustają w badaniach, opublikowali masę zdjęć, które wykonał taki podwodny robot, który dostał się do wnętrza statku. Prezentują oni w ogóle też jednoznaczny ślad korytarza i ten korytarz układa się tak jakby w kąt prosty. Jak już wspominałem, jeden z nurków, Denis Esberg, powiedział w ogóle, że kolejne wyprawy na dno Bałtyku pozwoliły na dokonanie kolejnych nowych odkryć, z których większość musi na razie pozostać tajemnicą, jednak zdradzał w kilku wywiadach, że jest to niezwykle fascynująca historia, więc szczerze mówiąc pozostaje nam tak naprawdę uzbroić się w cierpliwość i myślę, że ta tajemnica, ta zagadka również zostanie z biegiem czasu rozwiązana, a tak jak powiedziałem oczywiście wcześniej, nie zapomnijcie zalajkować tego filmiku, tej informacji dosyć ciekawe i zasubskrybować i filmik rozesłać znajomym, a także wyrazić swoje zdanie w komentarzu, bo jestem ciekawy waszego zdania właśnie w komentarzu. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam, trzymajcie się.